Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w Gdańsku. Przejdziemy się po głównym mieście, czyli reprezentacyjnej części gdańskiej dzielnicy Śródmieście, tworzącej zwarty zespół zabytkowy. Znajduje się tutaj większość zabytków miasta, jak Bazylika Mariacka w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Złota Brama czy ratusz głównego miasta oraz zabytkowa oś Drogi Królewskiej składająca się z ulicy Długiej i Długiego Targu. Trasa, którą przejdziemy na tym filmie, to takie minimum dla turystów, którzy jeszcze nigdy nie byli w Gdańsku. Nie mają jednak zbyt dużo czasu na zostanie tutaj, a chcą zobaczyć najważniejsze zabytki. Trasę tę można przejść w godzinę lub dowolnie dłużej, w zależności ile mamy wolnego czasu. Spacer rozpoczynamy od Bramy Wyżynnej. W przeszłości w miejscu, gdzie obecnie jest ulica Okopowa, była fosa, a Brama Wyżynna była główną bramą wjazdową do miasta, otwierającą ciąg tzw. Drogi Królewskiej. Bramę zbudował w 1588 roku Wilhelm van den Blocke. Masywna forma bramy nawiązywała do bram miejskich w Antwerpii. W 1895 roku wały obronne zostały całkowicie zniesione, a fosa, która była przed bramą, została zasypana. W 1945 roku uszkodzony został głównie wystrój rzeźbiarski bramy. Naprawę i konserwację prowadzono od 1946 roku aż do 1966 roku, kiedy zrekonstruowano brakującą figurę lwa w zwieńczeniu. Kolejnym budynkiem, który już oglądamy, jest katownia. Powstała ona w drugiej połowie XIV wieku jako średniowieczne obwarowanie głównego miasta w Gdańsku. Razem z wieżą więzienną stanowiła zespół przedbramia ulicy Długiej. Po wzniesieniu umocnień nowożytnych zmieniono funkcję całej budowli z przeznaczeniem na katownię, salę sądową i więzienie. Po wschodniej stronie wieży więziennej znajdował się pręgierz, który był miejscem wielu egzekucji. Od południowej strony znajduje się zespół budynków banków, który właśnie oglądamy. Od strony północnej znajduje się targ węglowy. Jest to plac na głównym mieście, który stanowi element Drogi Królewskiej. Obecnie znajduje się na nim parking. Miejsce, na którym dziś znajduje się targ węglowy, zostało nadane miastu przywilejem w 1342 roku. Od XV wieku plac służył handlowi węglem. 13 stycznia 2019 roku na targu węglowym miał miejsce zamach na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, w następstwie którego poniósł on śmierć. W rocznicę zamachu w jego miejscu odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą zamordowanego prezydenta Gdańska. Naprzeciw wieży więziennej znajduje się Złota Brama. Jest to zabytkowa brama miejska głównego miasta. Stanowi początek ulicy Długiej. Jest częścią Drogi Królewskiej. Pierwotnie w tym miejscu znajdowała się średniowieczna, gotycka brama długouliczna, która została zburzona celem zastąpienia jej obecnie istniejącą bramą, mającą pełnić funkcję reprezentacyjną, a nie obronną. Złota Brama została ukończona w roku 1612. Budowla została utrzymana w stylu manierystycznym z nawiązaniami do architektury klasycznej. Szczyt bramy ozdobiono rzeźbami w roku 1648. Co najmniej do końca XVIII wieku posiadała zamykane wrota. Od strony północnej znajduje się dwór Bractwa Świętego Jerzego, wybudowany w stylu flamandzkim. Budowę budynku ukończono w roku 1494. Przede wszystkim jednak, przechodząc przez Złotą Bramę, ujrzymy ulicę Długą. Jest to reprezentacyjna ulica Gdańska, biegnąca przez główne miasto. Jej przedłużeniem jest Długi Targ, z którym stanowi tzw. Drogę Królewską. Już w XIII wieku pełniła funkcję traktu kupickiego z przedłużeniem w postaci owalnego placu targowego. Był to wtedy prawdopodobnie główny ciąg drożny Gdańska. Po zajęciu Gdańska przez zakon krzyżacki
Trakt ten stał się najważniejszym w całym głównym mieście. W średniowieczu cały odcinek od ówczesnej Bramy Długoulicznej, czyli dzisiejszej Złotej Bramy, aż do Bramy Kogi, czyli dzisiejszej Zielonej Bramy, był uznawany jako jedna ulica. Od zawsze ulica Długa i Długi Targ były częścią miasta zamieszkiwaną przez najzamożniejszych. Kamienice należały do najzacniejszych patrycjuszy, kupców i ludzi piastujących wysokie urzędy. Z powodu uroczystych parad przeprowadzanych nią w latach od 1457 do 1552 wzięła się jej nazwa Droga Królewska. Tu właśnie wynajmowano królom polskim obszerne kwatery, a z okazji świąt rodziny królewskiej wyprawiano huczne fajerwerki. Wygląd ulicy zmieniał się przez wieki. W XIX wieku zaczęły z niej znikać przedproża, a ostatnie usunięto w 1872 roku. W 1945 roku ulica Długa została całkowicie zniszczona. Jednak została odbudowana i dzisiaj stanowi atrakcję turystyczną. Opuszczamy na chwilę Drogę Królewską i uliczką Pocztową przechodzimy na ulicę Ogarną. Obecnie część ulicy Ogarnej jest w przebudowie. Wymieniana jest asfaltowa powierzchnia ulicy na brukowaną. Nazwa ulicy pochodzi od starego gdańskiego zwyczaju wyprowadzenia o zmroku sfory psów z psiarni miejskiej na wyspę Spichrzów przez dzisiejszą ulicę Ogarną, Krowią Bramę i most zwodzony nad Starą Motławą w celu ochrony znajdujących się tam magazynów. Nocą mosty zwodzone Gdańska podnoszono, bramy miejskie zamykano, a wyspa Spichrzów pozostawała pod ochroną psów. Po kilku nieszczęśliwych wypadkach zwyczaju zaniechano, a ochronę portowych Spichrzów powierzono dodatkowym umocnieniom bram miejskich. Znajduje się tutaj ponad 120 kamieniczek utrzymanych w różnych stylach architektury. Kamieniczki te w większości zostały odbudowane po II wojnie światowej. Po wojnie zrezygnowano z odbudowy szeregu obiektów, np. dworu miejskiego, który stał w miejscu obecnego placu Tadeusza Polaka, a także ulic Tylnej i Służebnej, znajdujących się na tyłach Ogarnej. Nie odbudowano też przedproży i przybudówek. Obecnie trwa przebudowa ulicy Ogarnej. Usuwana jest nawierzchnia asfaltowa, a na jej miejsce jest przywracana historyczna nawierzchnia brukowana. Ulica Ogarna zostanie przebudowana od Krowiej Bramy do ulicy Garbary, a jej układ będzie nawiązywał do jej historycznego przebiegu. Ponadto na ulicy Ogarnej pojawi się stylizowane oświetlenie i ławki. Jezdnia będzie pokryta starobrukiem, który przed chwilą widzieliśmy na odnowionej części, natomiast chodniki płytką betonową. Droga zyska odwodnienie, przebudowane zostaną sieci podziemne, w tym sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa. Przechodzimy ulicą Ławniczą z powrotem na Drogę Królewską, trafiamy jednak już nie na ulicę Długą, tylko na ulicę Długi Targ, który jest jej przedłużeniem. Wychodzimy na początku ulicy Długi Targ. Naprzeciwko szybko powinniśmy dostrzec dwór Artusa, który był dawniej miejscem spotkań kupców, ośrodkiem życia towarzyskiego, później giełdą, a obecnie jest oddziałem Muzeum Gdańska. Jest to obiekt reprezentacyjny miasta. Pierwszy budynek wzniesiono w latach 1348 do 1350. Kolejny budynek wzniesiono być może w 1379 roku, a spłonął on w 1476 roku. Odbudowano go kilka lat po pożarze. W 1552 roku otrzymał nową fasadę, kolejny raz jeszcze przekształconą w 1617 roku. Dwór Artusa został uszkodzony podczas działań Armii Czerwonej w 1945 roku. Jednak spora część wyposażenia została zrekonstruowana w znacznej mierze z elementów ewakuowanych z miasta przed nadejściem frontu. Kolejnym budynkiem, który widzieliśmy już wcześniej z ulicy Długiej, jest ratusz głównego miasta.
Z ulicy Długi Targ widoczny jest lepiej. Jest to gotycko-renesansowa budowla, która dominuje nad panoramą Drogi Królewskiej. Za pierwszy ratusz w Gdańsku zazwyczaj uznaje się przebudowany kantor wzniesiony na podstawie przywileju króla Władysława Łokietka w 1298 roku. Budynek ten przetrwał do 1336 roku, kiedy to ukończono budowę kolejnej siedziby rajców miejskich. Pierwsza poważna rozbudowa budynku ratusza rozpoczęła się w 1378 roku, kiedy miasto zostały nadane pełne prawa chełmińskie. Później był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany. W marcu 1945 roku, podczas natarcia Armii Czerwonej i bezpośredniego ostrzału miasta, pożar strawił hełm wieży i drewniane stropy, a mury dodatkowo ucierpiały od pocisków i bomb. Pomimo tak poważnych zniszczeń, ratusz jednak odbudowano. Przed wejściem do dworu Artusa i obok ratusza stoi chyba najsłynniejsza fontanna w Gdańsku, jaką jest fontanna Neptuna. Jeśli idąc wcześniej nie robiliśmy sobie zdjęć, to tutaj obowiązkowo należy sobie zrobić selfie na tle tej fontanny. Jak widać, jeszcze nie puszczono wody do tej fontanny po zimie, jednak wkrótce powinno to nastąpić. Ten symbol Związku Gdańska z morzem stanął przed dworem Artusa w 1633 roku. Z czasem fontanna Neptuna stała się symbolem Gdańska. Jej replika stanęła w parku Mini Europa w Brukseli. W czasie II wojny światowej fontanna uległa uszkodzeniu. Remont jej podjęto w latach 1950 do 1954 i ponownie uruchomiono 22 lipca 1957 roku. Odrestaurowano również zabytkowe polskie orły na płocie, które zostały z niego usunięte w 1930 roku przez Niemców. Pełny remont fontanny miał miejsce w okresie od września 2011 roku do kwietnia 2012 roku. Długi Targ jest to obecnie reprezentacyjny plac, który w przeszłości pełnił funkcję rynku. Charakterystyczny układ przestrzenny Długiego Targu, odbiegający od typowego w średniowieczu rozplanowania głównego placu miejskiego, jest znany w miastach południowego wybrzeża Bałtyku lokowanych na prawie lubeckim. Usytuowany jest na osi zachód-wschód w kierunku pobrzeża Motławy, podobnie jak większość ulic Gdańska. Średniowieczna zabudowa mieszkalna z ozdobnymi elewacjami tworzącymi północną i południową pierzeję placu została całkowicie zastąpiona od XVI do XVIII wieku nowożytną. Manierystyczne i barokowe kamienice patrycjuszowskie zostały odbudowane po zniszczeniach z II wojny światowej i zachowały część pierwotnej architektury oraz dekoracji rzeźbiarskiej. Spośród zabudowy wyróżniają się m.in. Złota Kamienica, wzniesiona w 1609 roku w stylu manieryzmu. Zachowała ona fasadę z dekoracją rzeźbiarską, którą tworzą przedstawienia alegorystyczne i symboliczne oraz wizerunki królów. Następnie kamienica nr 20 z 1680 roku z barokową fasadą oraz sąsiadujący z dworem Artusa dom ławników, mieszczący wewnątrz oryginalną sień XVI wieku. W kamienicach przy Długim Targu o numerach od 1 do 4 zatrzymywali się polscy królowie. Rezydowali w nich Zygmunt III Waza, Władysław IV Waza, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski, August II i Stanisław Leszczyński. Na Długim Targu znajduje się też kolumna upamiętniająca Daniela Gabriela Fahrenheita, twórcę skali pomiaru temperatury, który w przeszłości mieszkał w Gdańsku przy ulicy Ogarnej 95. W kolumnie wzorowanej na kolumnie wystawienniczej z 1752 roku zainstalowany został termometr oraz barometr, z których można odczytać aktualne wartości pogodowe. Zanim dojdziemy do Zielonej Bramy, rozejrzyjmy się jeszcze po Długim Targu.
Doszliśmy do Zielonej Bramy. W średniowieczu tutaj stała gotycka brama Kogi, która została rozebrana i na jej miejscu w latach od 1564 do 1568 została zbudowana Zielona Brama. Jest ona przykładem manieryzmu niderlandzkiego, stylu, który nadał miastu charakterystyczne piękno. Nowa brama została zaprojektowana jako rezydencja królów Polski. Tak się jednak nie stało. Królowie polscy podczas wizyty w Gdańsku mieszkali w innych kamienicach na Długim Targu. Za Zieloną Bramą wchodzimy na Most Zielony. Jest to doskonały punkt widokowy na piękne zabudowania wyspy Spichrzów oraz na długie pobrzeże. Będąc na moście, należy sobie zrobić selfie z widokiem na żuraw w tle. Według planu mieliśmy teraz przejść się do Bramy Mariackiej, idąc długim pobrzeżem. Niestety dzisiaj jest remont długiego pobrzeża i jest to niemożliwe. Dlatego przechodzimy ponownie przez Zieloną Bramę i idziemy w kierunku Bramy Mariackiej ulicą Pończoszników. Doszliśmy do Bramy Chlebnickiej. Rozglądamy się w tym miejscu wokoło. Przechodzimy przez Bramę Chlebnicką na długie pobrzeże. Pomimo remontu jest możliwe w tym miejscu przejście do Bramy Mariackiej. Przechodzimy przez Bramę Mariacką na ulicę Mariacką. Od razu widać, że ta ulica wygląda jakoś inaczej od poprzednich ulic. Jest to spowodowane tym, że budynki na tej ulicy posiadają zachowane przedproża, które z poprzednich ulic w większości zostały usunięte. Przedproża to są te podpiwniczone tarasy przed budynkami. Przejdźmy się tą ulicą do jej końca.
Na końcu ulicy Mariackiej znajduje się Bazylika Mariacka, a dokładnie Bazylika Konkatedralna w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Kościół Mariacki jest trzecią pod względem objętości świątynią na świecie zbudowaną z cegły. Jej charakterystyczna sylwetka, której akcentami są masywna zachodnia wieża dzwonna i smukłe narożne wieżyczki, tworzy dominantę w panoramie miasta. Budowany był w latach od 1346 roku do 1502 roku i jest przykładem gotyku ceglanego, odmiany stylu w architekturze gotyckiej, upowszechnianego w krajach basenu Morza Bałtyckiego. Pomimo burzliwych dziejów, świątynia zachowała historyczną formę architektoniczną. Popatrzmy teraz na tę świątynię. Przechodzimy na ulicę Piwną i idziemy aż do jej końca. Na końcu ulicy Piwnej znajduje się budynek wielkiej zbrojowni, zwany też Arsenałem. Za chwilę zobaczymy ten budynek. Stanowi on najokazalszy świecki budynek manierystyczny w mieście. Zbrojownia została wzniesiona w latach od 1602 roku do 1605 roku. Zbudowano ją z drobnej czerwonej holenderskiej cegły, zdobionej dekoracjami z piaskowca oraz bogatymi złoceniami. Konstrukcja sprawia wrażenie, jakby budynek składał się z 4 pozornie oddzielnych kamieniczek. Budynek został spalony podczas działań wojennych w 1945 roku. Odbudowywano go w latach od 1947 roku do 1965 roku z rekonstrukcją wież i kamieniarki szczytów. W latach od roku 2000 do 2005 odnowiono obie fasady, przywracając polichromię, złocenia i dekoracyjne żygacze od strony ulicy Piwnej. Po obejrzeniu wielkiej zbrojowni przechodzimy na ulicę Tkacką, którą przejdziemy do ulicy Długiej. Tym samym zamkniemy małe kółko, które zrobiliśmy idąc ulicami Gdańska. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz, aby nie pominąć kolejnych filmów o kolejnych miastach, które wkrótce ukażą się na tym kanale. Kliknij łapkę w górę i zostaw komentarz.